Witajcie moi kochani na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj robimy kluski śląskie i pręgę wołową. Ziemniaki już nam się ładnie gotują. Mamy obrane, zaraz Wam pokażę. I tutaj mam moją pręgę wołową. Zobaczcie, takie 4 kawały duże. Będziemy dzisiaj przygotowywać obiad, taki można powiedzieć niedzielny. Do pręgi wołowej dodamy nasze pieczarki i będzie to taki śląski obiad, smaczny, niezbyt drogi, powiedzmy typowo niedzielny obiad. Od czego zaczynamy? Zaczynamy pierwsze od pręgi wołowej, bo musimy ją nastawić. Co ja robię? Ja oczywiście nie przyprawiam pręgi wołowej solą, pieprzem, niczym. Jest ona umyta, więc na patelni ją mocno podsmażę, a później będziemy ją dusić przez, można powiedzieć 3 godziny na takim bardzo wolnym ogniu. W tym swoim sosie się obgotowała, a na końcu zrobimy ciemny sos właśnie do klusek śląskich. Oczywiście typowo śląskie danie. Co to jest? Jest rolada. Rolada, czyli zrazy wołowe inaczej, ale my tutaj rolady, nie miałam takiego mięsa, żeby było na rolady, więc stwierdziłam, że zrobimy do klusek śląskich pręgę wołową. Czasochłonne, co chodzi o gotowanie, natomiast samo przygotowanie nie jest zbyt ciężkie. A na końcu potem dodamy pieczareczki, cebulkę, wszystko to umyję i przygotujemy do mięsa. Nasze ziemniaczki się już ugotowały, odcedzamy i za chwileczkę będziemy, ale zaparowało, i będziemy mielić. Na kluski śląskie ziemniaki muszą być ciepłe do mielenia. Mój pomocnik będzie mi teraz mielił ziemniaki na kluski śląskie, a ja teraz będę kroić nasze pieczarki do mięsa. Pokrojone, zmielone. Pieczarki również pokrojone, więc wszystko mamy przygotowane. Zaczynamy podsmażać nasze mięso i zaczniemy robić oczywiście kluski śląskie. Dwie łyżeczki soli. Naklejamy na pół.
Wyciągamy jedną część i wsypujemy mąkę ziemniaczaną. Jedna część jest mąki ziemniaczanej i to wszystko teraz wyrabiamy. Czekaj, te małe pierwsze rzucę. Następne danie mamy gotowe. Jest to pręga wołowa, kluski śląskie z sosem pieczarkowym i buraczki. Myślałam, że na początku filmu, że zrobię kapustę czerwoną, ale stwierdziłam, że miałam buraczki w lodówce, więc będą dzisiaj buraczki. Wiadomo, nie byłabym sobą, muszę spróbować. Szczególnie chodzi mi głównie o pręgę wołową. Czy ona jest, gotowała się dosyć długo, ale zobaczcie, pięknie się rozchodzi. Mięciusieńka, pyszna. Nasze kluseczki, pięknie. Pieczarka. No i buraki. Kochani, obiad mistrzów. Naprawdę. Polecam każdemu. Jest to taki niedzielny obiad. Nie należy do tanich, bo pręga wołowa też nie jest aż taka droga. Była $21 za kilogram. Więc sami widzieliście na początku filmu, jakie to były dość duże porcje. Kluski śląskie, ziemniaki, sól i mąka ziemniaczana. Nic więcej nie dodaję, tylko pamiętajcie, ziemniaki muszą być świeżo ugotowane. Nie tak jak na kopytka, że zimne, nie tak jak na kopytka, że używamy zimnych ziemniaków, tylko używamy do klusek śląskich właśnie ciepłych ziemniaków i do mielenia. I powiem Wam tak, taki obiad niedzielny jest naprawdę bardzo popularny na Śląsku. Kluski śląskie, rolada, buraczki albo czerwona kapusta, albo kiszona kapusta. Te sałatki pasują właśnie do tego dania. Ja w dzisiejszym dniu mam buraczki czerwone. Mówię, na początku filmu myślałam, że zrobię kapustę czerwoną, bo też mam, ale stwierdziłam, że użyję ją do innej potrawy. Natomiast zależało mi na prędze wołowej. To danie gotuje się długo i dlatego ja zawsze przygotowuję sobie wcześniej. Dlatego nie robię tego w niedzielę, przeważnie gotuję to danie w sobotę wieczorem, aby mieć na niedzielę rano, żeby nie stać w niedzielę przy kuchni cały dzień. Więc nastawiam sobie w godzinach popołudniowych taką pręgę, podsmażam ją, dodaję cebulę, liść laurowy, ziele angielskie, pieczarki. Pierwsze podsmażam mięso dość intensywnie z każdej strony, aby nam się białko ścięło w mięsie,
żeby te soki zatrzymać w środku, żeby ono się nie było takie suche. Jest bardzo, bardzo delikatna ta pręga. Warte polecenia. Dlaczego używam pręgę? Pręga ma taką, nie wiem, mi osobiście bardzo smakuje, ona jest przerośnięta takim żelem i daje taki całkowicie inny smak wołowiny niż stek czy właśnie zrazy wołowe, czyli rolady wołowe po śląsku. Można też dodawać, niektórzy dodają właśnie troszeczkę musztardy. Ja nie dodaję, ja robię tylko we własnym sosie. Czasami zagęszczam sos mąką. Staram się jak najmniej używać teraz takich właśnie produktów, więc sos jest naturalny z mięsa. Było troszeczkę oliwy dodane na samym początku pieczenia i to było wszystko, jaki był cały tłuszcz dodany do tej potrawy. Buraczki ugotowane, starte, sól, pieprz, cukier, troszeczkę octu. Nic więcej nie potrzebujemy właśnie do buraków. To jest właśnie, co ja użyłam w dniu dzisiejszym. Wygląda bardzo apetycznie i życzę Państwu smacznego, a jeżeli macie więcej troszeczkę czasu na gotowanie, to polecam to danie, bo jest naprawdę bardzo odświętne. Moi domownicy uwielbiają wszystko, co jest związane z wołowiną, z kluskami śląskimi, no bo kluski śląskie kojarzą im się z domem, z Polską, z polskimi babciami, no bo w Polsce, jak żeśmy mieszkali, to właśnie moja teściowa jest typową Ślązaczką i kluski śląskie były albo jasne, albo ciemne, różnego rodzaju, więc moi domownicy uwielbiają to danie, a ja również Państwu polecam. Dziękuję za oglądanie, za to, że dotrwaliście do końca. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, o komentarzach i dajcie mi znać w komentarzu, jakie dania niedzielne są u Was. Bo mówię, nam kojarzy się niedziela z rosołem, właśnie z kluskami śląskimi i z mięsem wołowym. Przeważnie były to zrazy wołowe i z czerwoną kapustą albo właśnie z buraczkami, które dodają niesamowity kontrast do całego tego dania, a współgrają jako składniki, są przepyszne. To wszystko, moi kochani. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Buźka, bye bye. Ja Wam pokażę w środku.